Wyróżnikiem tego odcinka jest trzeci etap badań dla tego samochodu. Poprzednie odcinki opisujące wyniki dla tego samochodu to numery 80 oraz 141. Podsumowując, podtrzymuję to, co mówiłem w poprzednich etapach. Eksperyment z kategorii trudnych do przeprowadzenia, dużo zagadkowych wyników. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Bohaterem tego odcinka będzie prezentowany samochód Alfa Romeo Giulia, rok produkcji 2019, silnik 2.0 benzyna, 300 koni po modyfikacji, przebieg samochodu 60 000 km, kod silnika to 2.0 GME, rok modelowy 2020. Cel główny odcinka to sprawdzenie, w jakiej kondycji jest olej, który pracował w tym samochodzie. Wyróżnikiem tego odcinka jest trzeci etap badań dla tego samochodu. Poprzednie odcinki opisujące wyniki dla tego samochodu to numery 80 oraz 141. Inicjatorem tego eksperymentu jest Arek. Na ekranie prezentuje podstawowe informacje o nim, jego wiek, miejsce zamieszkania oraz preferencje dotyczące wymiany oleju silnikowego. Arek skierował do laboratorium R2D taką oto przesyłkę. W środku znajdują się dwie pozycje. Próbka numer 1 to olej świeży, kilka informacji na opakowaniu, reszta szczegółów za chwilę. Próbka numer 2 to olej przepracowany, kilka informacji na opakowaniu, reszta szczegółów również za chwilę. Do samochodu zalany został olej Ravenol FES w klasie lepkościowej 0W30, klasa jakościowa C2 według ACA, klasa według API SP. Ważna różnica w stosunku do poprzednich etapów, gdzie mieliśmy klasę jakościową SN. Obecny olej jest w specyfikacji SPRC plus nowa specyfikacja ILSA GF6A. Dwa poprzednie etapy to olej w starej specyfikacji SN. Do podkreślenia jest fakt, że nie były stosowane żadne dodatki do oleju, natomiast był zastosowany dodatek do paliwa Arch Oil 6900P, nie do każdego tankowania, ale było tego więcej niż w poprzednim etapie, napisał Arek. Jeśli chodzi o książkę serwisową i część powiązaną z olejem silnikowym, to wygląda to następująco. Przebieg badanego oleju to niespełna 10 000 km, czyli około 1000 km krótszy przebieg niż w poprzednim etapie. 85% eksploatacji to trasa, 15% miasto, dominują odcinki przekraczające 20 km, bardzo podobnie jak w poprzednich etapach. Olej eksploatowany przez 4 miesiące, brak dolewek, natomiast w tym etapie pojawia się mocny element różnicujący. Wykonano płukanie silnika środkiem Engine Flash Protec, zastosowano jedno całe opakowanie. W ramach dodatkowych informacji mamy dokładnie te same treści, co w poprzednich etapach. Szybciutko przypomnę, że Arek napisał przy okazji drugiego etapu badań w ten sposób. Spora część z przejechanego dystansu była w trudnych warunkach temperaturowych, grzało bardzo często na autostradach do 32 stopni, a temperatura oleju sięgała do 103 stopni Celsjusza, ale nigdy ich nie przekroczyła pomimo ciągłej kilkugodzinnej nieprzerwanej jazdy w takich warunkach z prędkościami powyżej autostradowymi. Autostrady są głównym środowiskiem dla Alfy. W okresie, gdy ten olej był w samochodzie, nie było awarii ani napraw. Jedyne, co uległo zmianie, to to, że interwał jest krótszy. Zamiast prób od 0 do 100, które były robione na poprzednim oleju w pierwszym etapie, teraz były próby VMAX, kilka około 5. Teraz porównanie etapu numer 3, czyli obecnego, do poprzednich. Arek pisze w ten sposób. Jeżeli chodzi o jakieś różnice w użytkowaniu, to tak naprawdę niewiele się zmieniło. Miałem jeździć wolniej, mniej obciążać olej, ale nie wychodzi. Temperatura pracy przez to, że ta próbka była eksploatowana jesień-zima, oscylowały w okolicach 86 do 90 stopni. Jeżeli chodzi o samą pracę silnika, akustyka itd., to nie było różnic pomiędzy tymi próbkami. Paliwa lane jakie się akurat przy trasie trafiały. Pierwszy etap samochód pracował z filtrem AMS-OIL, pozostałe z filtrem MAN. Dolewka świeżego oleju wyłącznie w pierwszym etapie. Poza tym nie było szczególnych różnic. Wsiadam, odpalam, jadę. Pierwszy etap, próbka miała ze sobą próby do 100 km na godzinę oraz od 0 do 150 km na godzinę, kilka takich zabaw. Próbka z drugiego etapu obejmuje test VMAX, kilka prób i pracę w upałach. Trzecia, jeden dzień szkolenia na torze, ale to przypominało bardziej jazdę po mieście niż pałowanie samochodu. Opony bardziej to czuły, reszta jak w polskim filmie nuda. Część wspólna dla wszystkich próbek to to, że najkrótsze odcinki, kiedy pracował silnik, to 30 km, na miasto mam inne auta. Przechodzimy do badań laboratoryjnych. Najpierw pomiar lepkości oleju świeżego, a następnie pomiar oleju przepracowanego. Zapraszam. Tutaj warto zaznaczyć, że olej świeży będzie badany już trzeci raz od Arka, dlatego będzie dobra okazja, żeby sprawdzić powtarzalność pomiarów w laboratorium.
Lepkość dla oleju świeżego jest następująca: 47,7 mm2 przez sekundę w temperaturze 40 stopni Celsjusza oraz 9,6 mm2 przez sekundę w temperaturze 100 stopni. Wskaźnik lepkości wynosi 190. Porównujemy ten wynik z deklaracją producenta, ale również z poprzednimi etapami. Widzimy wysoką zgodność wyników oraz powtarzalność w stosunku do poprzednich etapów. Oleje z punktu widzenia charakterystyki lepkościowej bardzo podobne do siebie, mimo różnic w klasie jakościowej według API. Przechodzimy do pomiaru lepkości oleju przepracowanego. Zapraszam. Lepkość dla oleju przepracowanego jest następująca: 34,5 mm2 przez sekundę w temperaturze 40 stopni oraz 7,6 mm2 przez sekundę w temperaturze 100 stopni. Wskaźnik lepkości wynosi 196. A to oznacza, że odnotowano bardzo mocny zjazd lepkości, dużo większa zmiana niż w drugim etapie i zauważalnie większa niż w etapie pierwszym. Bardzo dziwna sytuacja: w pierwszym etapie przedziały krytyczne, w drugim etapie akceptowalne, teraz ponownie przedział krytyczny. Napisałem do Arka w tej sprawie. Przede wszystkim chciałem upewnić się, czy próbka nie została pobrana po zastosowaniu płukanki. Jego odpowiedź jest następująca: oczywiście proszę warsztacie, żeby próbka do badań była pobrana przed dodaniem płukanki. Mam nadzieję, że tak robią, a nie zlewają oleju razem z płukanką. Kończy Arek. Zatem nie mamy 100% pewności, bazujemy na deklaracjach. Przechodzimy do kolejnego etapu badań, test bibułowy. Wykonano go w oparciu o test Motor Check-up, ale również o inne bibuły chromatograficzne. Zobaczcie, jak wyglądała aplikacja kropli na test oraz kilka zdjęć po określonym upływie czasu. Oglądamy plamę z różnych perspektyw oraz przy wykorzystaniu dodatkowego podświetlenia. Plamę w teście bibułowym oceniam na stan przeciętny, zanieczyszczenia stałe oraz ogólna kondycja oleju środek skali. Wynik minimalnie lepszy niż w etapie numer 2. W ramach przypomnienia w drugim etapie oceniłem plamę w sposób następujący. Analiza plamy wykazuje dość mocne zanieczyszczenie oleju, jakość oleju przeciętna. Wygląda na to, że dodatki odpowiedzialne za dyspersję zanieczyszczeń utraciły już swoje właściwości. Zatem nie widać dużego zróżnicowania wyników dla etapu numer 2 i 3. Elementem różnicującym jest etap numer 1 i poszarpania na krawędziach strefy dyfuzyjnej. Przechodzimy do podczerwieni, rejestrujemy widma, przyglądamy się otrzymanym wynikom, generujemy widmo różnicowe, żeby sprawdzić, w jakim stopniu olej zdegradował z punktu widzenia zmian parametrów chemicznych. Pierwsza kwestia w podczerwieni to porównanie widm dla oleju z dzisiejszego odcinka w klasie SP oraz oleju z poprzedniego etapu w klasie SN. Otrzymujemy praktycznie idealną zgodność, zatem zarówno parametry lepkościowe, jak również widmo w podczerwieni sugerują, że to są dwie takie same formulacje. Druga sprawa to przypomnienie najważniejszych wniosków z poprzednich etapów. W pierwszym etapie przewijał się temat nieszczelnie osadzonej rurki od odmy i widocznym zapoceniu wokół krućca, temat czyszczenia wtryskiwaczy. W drugim etapie odnotowano dużo niższy poziom degradacji modyfikatorów lepkości, 5-krotnie niższy w stosunku do etapu numer 1, natomiast wciąż były to poziomy bardzo wysokie. Oceniając wyniki z aktualnego etapu przez pryzmat porównania z etapami numer 1 i 2, to tak, nitrooksydacja jest najniżej z tych trzech etapów, degradacja bazy olejowej podobnie, degradacja dodatków porównywalna do etapu drugiego, degradacja modyfikatorów lepkości praktycznie identyczna jak w poprzednim etapie, zanieczyszczenia w zakresie 300-3600 dość nietypowo w stosunku do poprzednich etapów, ujemne wartości pola powierzchni. To jest element dość mocno różnicujący te etapy.
Generalnie na tym wykresie widać bardzo wyraźnie, że widma dla olejów z etapu drugiego, jak również trzeciego są bardzo podobne, zarówno widmo wyjściowe, jak również widmo różnicowe. Zatem pozostaje dużą zagadką, co jest źródłem tak mocnej degradacji lepkości w tym etapie, skoro w poprzednim etapie zmiana lepkości była w przedziale akceptowalnym. Jedynie co wydaje się być wysoce prawdopodobnym, to to, że próbka zawiera w sobie zastosowaną płukankę, natomiast w takiej sytuacji widziałbym mocniejsze sygnały w podczerwieni. Drugi prawdopodobny scenariusz jest taki, że w poprzednim etapie dobry wynik w teście lepkościowym był wyłącznie pozorny. W wyniku zanieczyszczeń oleju lepkość utrzymała się na niezmienionym poziomie. W ramach przypomnienia odnotowano wtedy ponadnormatywne zanieczyszczenia na widmie. Zastanawialiśmy się nad jego źródłem. Arek wspomniał wtedy o potencjalnie zanieczyszczonym pojemniku, do którego pobrał próbkę oleju. Komunikowałem to w poprzednim odcinku, że wyniki są zaskakująco dobre w teście lepkościowym, ponieważ podczerwień sugerowałaby zupełnie inny obraz jakościowy oleju silnikowego. Podsumowując, podtrzymuję to, co mówiłem w poprzednich etapach, eksperyment z kategorii trudnych do przeprowadzenia, dużo zagadkowych wyników. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie, z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna. Komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotykają się z Waszym zaciekawieniem. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego, znajdziecie go w opisie filmu. Do usłyszenia w następnym odcinku, cześć!